To jak chronimy się przed nadmiarem słońca? W bardzo prosty sposób. To jest, wiedziałem. Dziś mam dla Was nie lada gratkę. Pokażę Wam RZ. Pierwszy w tej klasie samochodów w pełni elektryczny, akumulatorowy samochód Lexusa. To auto, jak widzicie, nawiązuje mocno do SUV-ów, ale dla mnie to nie jest do końca SUV. Ten samochód jest niższy niż nowy NX, jest prawie tak duży jak dotychczas największy w Europie RX, a do tego rozstawości w tym samochodzie jest największy z wszystkich tych wymienionych samochodów. W związku z czym auto jest prawdopodobnie bardzo przestronne, a do tego linia dachu to takie nawiązanie do coupé. Za chwilę opowiem Wam o kilku ciekawostkach dotyczących modelu RZ. Na początek kilka technicznych faktów. Ten samochód pod maską nie ma zwykłego silnika. Tu znajdziemy cały osprzęt włącznie z pokładową ładowarką dla akumulatorów tego auta. Bateria, jej wielkość, jej pojemność ponad 71 kWh. Zasięg obiecywany ponad 400 km. Jak będzie, zobaczymy. Tyle suchych faktów. Direct4. Taką nazwę nosi najnowszy system napędu 4x4, inteligentnego systemu 4x4. O co chodzi? Komputer decyduje o tym, na którą oś przenoszony jest maksymalny moment obrotowy. Możemy go bardzo płynnie i szybko przenosić między przednią i tylną osią. W efekcie to nie my decydujemy o przyczepności samochodu i formie napędu, ale komputer robi to za nas. Zobaczcie, we wnękach zmieszczono takie potężne 20-calowe koła. Generalnie ten samochód posadzono na nowej modułowej, bardzo sztywnej podłodze, w którą wmontowano także zespół akumulatorów trakcyjnych. Nomen omen Lexus twierdzi, że przez 10 lat eksploatacji te baterie stracą maksymalnie do 10% pierwotnej fabrycznej pojemności. Mógłbym Wam godzinami opowiadać o najnowszym systemie multimedialnym, o potężnym 14-calowym wyświetlaczu wysokiej rozdzielczości, o najnowszej nawigacji, która aktualizuje się z chmury, ale w tym aucie nie o to chodzi. Zobaczcie, przede mną wolant, a nie kierownica, to element połączony z systemem steer-by-wire, czyli z systemem układu kierowniczego, który nie ma mechanicznej łączności między wolantem a kołami. System ma działać precyzyjniej, ma działać szybciej i spójrzcie, do pełnego obrotu od lewej do prawej strony potrzebuje tylko takiego ruchu. W związku z czym cały czas ręce na kierownicy, a oczy wpatrzone w jezdnię, czyli dbamy o bezpieczeństwo. Ale w tym samochodzie nie zrobię jednej rzeczy, którą tak kochają polscy kierowcy. No nie mam jak tutaj się złapać i przyjąć najbardziej stosownej pozycji za kierownicą. Trudno. Nie można mieć wszystkiego. Nade mną rozciąga się szklany, panoramiczny dach. Zobaczcie, on płynie praktycznie przez całą długość RZ. Ale nie znajdziemy tu żadnej rolety. Dlaczego? Bo to dach fotochromatyczny. W związku z czym możemy za pomocą naciśnięcia tego oto guzika zmieniać sobie jego przejrzystość. Proszę bardzo. Pojawiam się, znikam. Pojawiam się, znikam. W Lexusie RZ
klimatyzację opartą na pompie ciepła. To bardzo nowoczesne rozwiązanie, ale znane chociażby z innych hybrydowych modeli Lexusa. Tutaj dołożono kolejną nowość, czyli promienniki. Promienniki mają wspomagać klasyczny system wentylacji i ogrzewania wnętrza. Umieszczone są gdzieś tutaj, na wysokości kolan kierowcy i pasażera. I kiedy one pracują, nasze ciało odbiera to, jakbyśmy w piękny słoneczny dzień wygrzewali się na ławeczce. W ten sposób promienniki wspomagają pracę klasycznego układu wentylacji, ale także oszczędzają energię. A w elektrykach przecież o oszczędzanie energii także chodzi. W Lexusie RZ, jak widzicie, siedzi się bardzo wygodnie i przestronnie. To efekt wspomnianego przeze mnie największego ze wszystkich porównywalnych SUV-ów Lexusa rozstawu osi. Ten samochód jeszcze w tym roku powinien pojawić się w polskich salonach Lexusa. Kiedy to będzie? Ile on będzie kosztował? O to zapytam Kubę z Lexus Polska. Kiedy ten samochód pojawi się w polskich salonach? Już w sierpniu zaprosimy wszystkich klientów do naszych salonów. Będziemy mieli tournée po całej Polsce, gdzie będziemy mieli auta przedprodukcyjne, które będzie można dotknąć i zobaczyć. No dobra, to jak już będą pokazywane auta, to czy już wtedy będą znane ceny? Tak, pokazy będą w sierpniu, więc ceny postaramy się opublikować pod koniec lipca.